w życiu najważniejsze jest, żeby określić cel. Każdy z was niech usiądzie, weźmie kartkę czystą papieru i napisze cel. Co jest waszym celem? I wtedy zobaczycie, że to nie jest takie proste. No i Mike, najnowszy notebook Della, prawda, popularnie zwany laptopem, żeśmy zawieźli i wręczył właśnie prezentowi Have'lowi, a Havel tak się patrzy, mówi, no piękny komputer, mówi, ale ja bardzo pana przepraszam, mówi, ale no ja używam, mówi, Maca. Witam wszystkich ludzi ciekawych świata. Z tej strony Maciej Szczerba na kanale Past, Present and Future. Rozmawiamy o tym, co dzisiaj dzieje się w świecie technologii. Jak dzisiaj technologia wpływa na biznes i cywilizację. Ale również o tym, czego możemy spodziewać się w przyszłości. I jakie lekcje wyciągać z historii, aby przewidzieć postęp technologiczny. Zapraszam. To teraz przejdźmy jakby znowu z powrotem, przewińmy rolkę czasu i porozmawiajmy o pana powrocie do Europy, kiedy pan już rzeczywiście przeprowadza się do Warszawy. Tu jest kolejna filmowa historia, założenie fabryki w Łodzi. No nie, założenie fabryki w Łodzi to był późniejszy dużo czas, bo ja w Dellu zacząłem swoją karierę w 1991 roku i z Monachium przeprowadziłem się, pracując dla Sana, a żeby było jeszcze dokończyć tą historię, no to jak dostałem już propozycję od Della, to wtedy osobiście jak gdyby podziękowałem, poinformowałem Scotta, że odchodzę, bo jak Scott był na którejś tam wizycie w Hongkongu, mówi, pamiętaj, żebyś mi się tutaj, bo wiedział, że miałem wiele ofert pracy z różnych ciekawych amerykańskich firm i mówi, jak będziesz tylko kiedykolwiek chciał odejść, to pierw ja muszę o tym wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję. No była taka niepisana między nami umowa, no i jak dostałem ofertę od Della, która była nie tylko atrakcyjnie finansowa, ale oczywiście prowadziła mnie do Warszawy, sprowadzała mnie z powrotem do Warszawy, poinformowałem Scotta, a on mówi, no sorry, pewnych Pan rzeczy... jest rodowitym warszawiakiem, podkreślam. Tak, mówi, sorry, ale mówi, no pewnych rzeczy nie przeskoczymy formalnych, dopóki jest KOKOM, my nie możemy bezpośrednio jak gdyby tej działalności tam prowadzić. W związku z powyższym, no i wtedy oczywiście polski rynek nie był jeszcze tak dla nich atrakcyjny. No i dostałem ofertę z Della, zaakceptowałem ofertę z Della i się przeprowadziłem do Warszawy i to był rok 91 i wtedy wtedy w trakcie budowali fabrykę Della w Limerick. W Irlandii. I to był jak gdyby główna rzecz, bo Mike postanowił, że komputery dla Europy będą robione w Europie, w Limerick. I to była dobra taka decyzja z tego względu, ekonomicznie była bardzo opłacalna dla Della, dlatego że Irlandczycy, wszystkie firmy, które prowadziły działalność na ich terenie i cokolwiek produkowały, czasami też dzisiaj mówi głośne słowa, produkować, no, składały te komputery, bo przychodziły gotowe płyty, ten motherboard, płyty główne i się je składało, budowy, to wszystko dostrajało, pakowało i to się nazywało, że jest produkowane w Irlandii. Bardzo dogodne podatkowe były ulgi, ale nie tylko, prawda, bo byli zwolnieni na przykład z płacenia podatku od nieruchomości. Trzeba sobie, tutaj większość ludzi jak gdyby może nie wie tego, ale w Stanach Zjednoczonych, jak jest nieruchomość, to pomijając podatek dochodowy, który generuje, jeżeli firma generuje przychód i jest dochód, prawda, duży dodatni dochód, to od tego się płaci podatek dochodowy, tak? Ale jest jeszcze druga strona medalu, że jak firma jest na jakichś terenach, to płaci i podatek od nieruchomości. Dla przykładu powiem tylko tyle, że jeżeli dobrze pamiętam, że w 85 roku
lotnisko San Francisco płaciło $500 milionów rocznie podatku od nieruchomości dla powiatu Mountain View, nie Mountain View, tylko to nie było Santa Clara. Palo Alto chyba bodajże. San Mateo County. San Mateo, tak. San Mateo County i lotnisko należało do San Mateo County i podatki z tego tytułu płaciło tak olbrzymie. Czyli każda firma, która tam istniała w Kalifornii, w Stanach, to płaci duże podatki i w Ameryce też. I tutaj jak gdyby to jest to. A w Irlandii nie tylko, że byli zwolnieni z podatku dochodowego na 10 lat, ale też nie płacili żadnych podatków gruntowych. I jak gdyby ziemia, na której stała fabryka, była przekazana przez gminę też nieodpłatnie. Tak, Irlandia chciała chyba bardzo przyciągnąć inwestycje zagraniczne i to się im w dużej mierze do tej pory udało, bo to też są te spory, że Google, Apple, tak powiem, de facto stają się europejskimi spółkami w Irlandii, żeby nie płacić podatków w Stanach, ale chyba ten model biznesowy powoli się wyczerpuje, ale rzeczywiście miał to ogromny biznesowy sens. No to później powstały na wzór tego właśnie strefy inwestycyjne w Polsce, prawda? Się mówiło, że między innymi właśnie powstała strefa łódzka i to było w roku 93. Jak napisałem taką propozycję, że rynek się rozwija coraz bardziej i dlaczego by nie stworzyć, bo Dell już, Dell, to tylko wiedziało parę osób, prawda, w tej wierchuszce Della, jakie plany i jak to się rozwija. I wtedy już zaistniała iskierka, że może wybudować drugą fabrykę w Europie. Ja wtedy zaproponowałem, zrobiłem krótki jakby to powiedzieć, prezentację, że pokazałem, że w Polsce też istnieją strefy, bo oni szukali strefy, oczywiście zwolnione z podatku, ale to nie tylko, bo też chodziło o wykształconą kadrę. I Łódź zawsze miała, to było drugie największe miasto w Polsce, i było bardzo dużo młodych ludzi dobrze wykształconych, bo z Łodzi dużo osób dojeżdżało do pracy w Warszawie, prawda? I ja zaproponowałem, żeby drugą fabrykę wybudować właśnie w okolicach Łodzi, w tej strefie ekonomicznej. Później jak odszedłem, to się dowiedziałem, że powstała decyzja i budują tą fabrykę właśnie tam, gdzie wskazałem. Czy był szok po przeprowadzce z Ameryki i do Europy, i do w ogóle nowo tworzącej się Polski? No, mieszkając 4 lata w Azji, jeżdżąc po krajach takich jak Indie, Bangladesz, Filipiny, to Polska nie była szokiem. Proszę mi wierzyć, to co widziałem, to co przeżyłem, zamach stanu w Manili na przykład na Filipinach przeżyłem siedząc na zewnątrz w hotelu właśnie z moim kolegą amerykańskim. To co widziałem, to człowiek inaczej wtedy patrzy i jest inna perspektywa, prawda? Jak ja bym przyjechał ze Stanów czy z innego kraju, na przykład z Niemiec, z Monachium, tak, to było zupełnie co innego, ale jak już człowiek widział coś, co do dzisiaj, jak gdyby ludzie nie zdają sobie sprawy, że są miejsca na świecie, gdzie żyje się do dzisiaj zupełnie inaczej. Tam czas zatrzymał się w miejscu i to kilkaset lat temu. No to jakby jeszcze chciałem zapytać się o takie coś, pamiętam, że rozmawialiśmy na ten temat kilka lat temu,
a że Mike Dell bardzo duży nacisk kładł na, tak mi się wydaje, że to był ten pana już etap kariery w Dellu, kładł strasznie duży nacisk na różnice kulturowe, na ich rozumienie. To nie tylko w Dellu, ale też i w Sanie, prawda? Za każdym razem, jak my żeśmy jechali do nowego państwa, to mieliśmy szkolenia. Na przykład tak jak San rozpoczął relacje biznesowe z Japonią, to mieliśmy szkolenia na temat Japonii, prawda? Później Azji. I to samo jak gdyby było w Dellu, że Mike przywiązywał bardzo dużą wagę do, żeby wtopić się w tą kulturę danego kraju, prawda? Żeby jak gdyby być, tak, żeby być, zresztą ta idea i sprzedaży bezpośredniej, która na początku w Polsce jak gdyby nie mogła być, bo zanim w te pierwsze lata, prawda, nawet na to nie pozwalały, żeby była ta sprzedaż bezpośrednia do końcowego klienta z wielu powodów. Natomiast on zawsze dążył do tego, żeby się identyfikować z danym terytorium geograficznym, z danym krajem, z danym kontynentem, prawda? I to, myślę, była słuszna, dlatego że widać dzisiaj po dzisiejszej sytuacji na rynku i pozycji, jaką Dell na świecie posiada. Także tutaj bardzo na to zwracał uwagę. I zresztą tam pamiętam, był wtedy taki wiceprezydent od działu prawnego, no bo wszystko oczywiście prawnicy musieli, te wszystkie dokumenty, które były, to był Teksańczyk, przyjechał do Polski w kapeluszu, oczywiście Teksas, buty odpowiednie, kowbojki, no i wzbudzał duże zainteresowanie. Natomiast Mike troszeczkę inaczej na to patrzył i podchodził. I pamiętam, kiedy zorganizowałem takie spotkanie bezpośrednie Mike'a Della z ówczesnym prezydentem Lechem Wałęsą w Polsce. I później drugie spotkanie, to spotkanie odbyło się w Belwederze, a następnie pojechaliśmy do prezydenta Havla na zamek do Pragi Czeskiej. I to było drugie spotkanie, bardzo dwa ciekawe spotkania, które pamiętam jak dzisiaj, prawda? Jakie wrażenie zrobił Havel? To jestem tak ciekawy. Havel, to było bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że Havel mówił bardzo dobrze po angielsku. Nie było potrzeby tłumacza. No i Mike, najnowszy notebook Della, prawda? Popularnie zwany laptopem, żeśmy zawieźli i to wręczył właśnie prezydentowi Havlowi, a Havel tak się patrzy, mówi, no piękny komputer, mówi, ale ja bardzo pana przepraszam, mówi, ale no ja używam, mówi, Maca. Na to Mike w ogóle się nie spieszył, mówi, oczywiście każdy ma swoje preferencje, ale bardzo by mi było miło, jakby chociaż pan spróbował napisać chociaż jedną ze swoich książek, powieści, sztuk na Dellu. Nie? No i prezydent Havel odpowiedział, że się postara. Jak już jesteśmy przy tylu znanych ludziach, to już na koniec takie pytanie. Powoli nam się kończy czas. Jak się pracowało z Mike'iem Dellem? Jaki Mike Dell jest w pracy? Mike Dell jest trudny, bo jest bardzo wymagający. Z nim nie można było nawiązać takiego bezpośredniego kontaktu, takich relacji jak na przykład ze Scottem czy z Bill Joyem. Mike był bardzo wymagający, aczkolwiek kilka razy byłem na przykład na urodzinach jego córki w domu, prawda, i gdzie nie było takiej atmosfery pracy, ale Mike to zawsze jednak trzymał dystans, prawda? On był bardzo zawsze skupiony, bardzo słuchał uważnie
jak podejmował decyzję, to nie było dyskusji. Prawda? I to zresztą było widać po historii Della. Zobaczcie, Dell się rozwinął, później go przejęły fundusze, tak? Mike się wycofał z tego. Swoje wszystkie, znaczy nie wszystkie, ale dużą część pieniędzy, które zrobił w Dellu, zainwestował w nieruchomości i dużą część z nich w Nowym Jorku. W nieruchomości. Później te nieruchomości w Nowym Jorku buchnęły do góry po kilkaset procent, a później fundusze przyszły do niego i powiedzieli: słuchaj, Dell bez siebie to nie jest Dell, tak? I tutaj jak gdyby widać kwestię zarządzania. Mike był bardzo zorganizowany, bardzo wymagający i nie, mówię, nie było takiej atmosfery, jak to była na przykład, jak była w Sanie. Chociaż Scott McNeil też był bardzo zorganizowany i też był bardzo wymagający, ale Scott nawiązywał bezpośredni kontakt. Prawda? Żeśmy, jak przyjeżdżał do Hongkongu, żeśmy robili razem wypady na miasto. Czasami nam nawet dzwonili do mnie, nam zabraniali, żeby. Mówię, słuchaj Mirek, teraz to już jest spółka, mówi, notowana na giełdzie. To już nie możecie tam iść, wiesz, Po barach. po barach, tak. No, także Mike na to nigdy nie pozwolił, żeby gdzieś wyskoczyć razem właśnie do baru, żeby usiąść, pogadać i tak dalej. To już miało być ostatnie pytanie, ale teraz już naprawdę ostatnie. A co by pan doradził dzisiaj młodym ludziom, którzy chcą coś zrobić dużego w technologii? Bardzo prosto. Przez wiele lat myślałem o tym, że jak co zrobić, jak osiągnąć sukces, jak osiągnąć pieniądze, tak? Jak dorabiałem, miałem drugą pracę w Salt Lake City, jak pracowałem dla Beehive International, to parę godzin dziennie dorabiałem, kosząc trawę w ogródkach dla takiego człowieka, który miał duże przedsiębiorstwo ogrodnicze, pochodzenia był europejskiego i zawsze mówię, ja to mówię tak, jakbym miał $100,000, to ja bym zrobił biznes. I po jakimś czasie on mówi, wypisał mi czek, no mówi, masz? Mówi, się zamknij. Mówi, idź i zrób biznes. Ja mówię, no dobra, ale jak ja ci oddam? Jakie chcesz odsetek? On mówi, Mirek, ja cię poznałem, ja mam do ciebie zaufanie i tak dalej. No, krótko mówiąc, po 3 tygodniach nie spałem kilka nocy, myślałem, co tu zrobić, jaki interes i tak dalej. I po 3-4 tygodniach ten czek mu oddałem. I w ogóle go nie zrealizowałem. Bo w życiu nie jest najważniejszy pieniądz do zrobienia i osiągnięcia sukcesu, obojętnie czy finansowego, czy w życiu najważniejsze jest, żeby określić cel. Każdy z was niech usiądzie, weźmie kartkę czystą papieru i napisze cel. Co jest waszym celem? I wtedy zobaczycie, że to nie jest takie proste. To jest bardzo Żeby trudne. zdefiniować cel, a jak już się cel zdefiniuje i się go dobrze określi, to później dojście do celu. Cel to jest jak piramida. O, wyobraźcie sobie piramida. I czubek tej piramidy to jest wasz cel. Jak wy już wiecie, jaki ten cel jest, to teraz, żeby dotrzeć do tego celu, to zobaczcie, ile jest dróg. Prosta droga najszybsza na wprost, dookoła, prawda? Można iść, można 1000 dróg wybrać. Krótką, długą, mniej przyjazną, bardziej przyjazną i tak dalej, i tak dalej. Ale gwarantuję wam, że najtrudniejszym rzeczą w życiu będzie zdefiniowanie celu. I jak go zdefiniujecie. W wieku 45 lat gdzieś, tak mam nadzieję, że może jeszcze mam drugie tyle, ale to jest takie coś, gdzie sobie z tego bardzo, bardzo zdaję sprawę. No, także Tak. jak się cel zdefiniuje i się go określi, to później osiągnięcie to już jest dużo łatwiejsza sprawa. Bo proszę wszystkich, żebyście pamiętali o jednej rzeczy. Dzisiaj, a w szczególności w dzisiejszych czasach, jest nadmiar gotówki na świecie. Do mnie przychodzą ludzie, którzy mówią, kurde, ale mam problem. Ja mówię, no, a co się stało? Mówię, co, hydraulika szukasz, elektryka? Mówi, nie, kurde, mówi, no, nie wiem, co zrobić z tą kasą. Mówi, w co zainwestować? Mówi,
No i teraz zaczyna się dyskusja w złoto, w srebro, w nieruchomości, w to, w tamto, a tu jest takie ryzyko, a tu jest takie ryzyko. A tak jak się pójdzie do tych doradców, to ci doradcy to też oni są jacy są, prawda? Zobaczcie, najlepszym przykładem są gwiazdy, celebryci amerykańscy, bo oni zarabiają bardzo duże pieniądze. Zobaczcie, ile z nich zbankrutowało, dlatego że mieli bardzo złych menadżerów i doradców finansowych. Niewielu jest gwiazd, takich jak na przykład The Eagles. The Eagles to było The Eagles SA, to była korporacja od początku. Na przykład ludzie, którzy mieli dobrych menadżerów, osiągnęli sukces finansowy. Ci, którzy nie mieli, zbankrutowali. I to widać, no, na przykład Montana, tak? Przepraszam, Montana. Santana, który zainwestował w sieć sklepów odzieżowych i innych, osiągnął olbrzymi sukces finansowy. George Clooney, prawda, który zarobił i stworzył na przykład Tequilę i po kilku latach sprzedał to do największej firmy alkoholowej Diageo za 1,1 miliarda dolarów, gdzie nie pamiętam, ale gdzieś około 700 milionów dolarów dostał w gotówce, a 300 milionów w opcjach, prawda? Nie znałem tej historii. O tak, to słuchajcie, bo to jest temat na inną może godzinę. W 2010 roku wróciłem do Stanów, żeby zrobić duży biznes i zarobić kupę kasy produkując marki własne alkoholi. I to był najgorszy biznes w życiu, jaki zrobiłem. Ale jest pan w dobrym zdrowiu, jest pan pogodny, uśmiechnięty i pełen energii. Bo to były najpiękniejsze lata w moim życiu. Tyle prywatek, tyle przyjęć, Oscarów. Poznałem mnóstwo wspaniałych ludzi. Także nocne kluby w Las Vegas, prawda? Także super. Panie Mirku, ogromnie dziękujemy za tą rozmowę. Myślę, że to jest absolutnie niesamowita rozmowa. To wszystko to jakiś scenariusz filmowy. Tak, niesamowite historie. Moja żona mówi do mnie, napisz książkę. Ja bym chętnie napisał, nawet stworzyłem treść, jak to się mówi, na te pierwsze 2 strony. Wprowadzenia. Rozdziały, jakie rozdziały. Tylko to nie jest taka prosta rzecz, usiąść i napisać książkę, tak? Poszukuję teraz kogoś, kto by mi pomógł napisać książkę. To ja się zgłaszam. Mówię to na serio. Ale w formie wywiadu. To musimy porozmawiać, bo to może to jest, to może jest ciekawy pomysł. Widzi pan, może określić to, wydać 1, 2, 3 książki w języku polskim, angielskim. Jak najbardziej. Ja przede wszystkim się cieszę, że namówiłem pana na ten wywiad, bo myślę, że pana historia jest bardzo dla ludzi inspirująca i bardzo się cieszę, że nasi słuchacze ją poznali. I mam nadzieję, że absolutnie nie jest to nasza ostatnia rozmowa. Dziękuję. Kanał Past, Present and Future. Jeżeli podobało ci się nagranie, prosimy o łapki w górę i subskrypcję. Pozdrawiam.